fakty są takie, że jesteś najmłodszą Polką w historii, która zdobyła 8-tysięcznik. Ile takich rekordów młodości masz jeszcze przed sobą? Wiem, że jak człowiek tak goni taki rekord, na który nie do końca ma wpływ, czyli dajmy na to bycie najmłodszym, no to jest dosyć, albo może być dosyć zgubne. Wiadomo, zawsze marzyłam, żeby wejść na ten wielki, taki słynny Everest. Człowiek jest tam na górze, jest mu zimno, jest głodny, niewyspany, nie może jeść, spać. Generalnie kwestionuje wszystkie swoje decyzje. Faktycznie się udało, no bo i była piękna pogoda i piękny widok i w ogóle do człowieka tak dociera, że no, tu patrzy dookoła, rozgląda się i widzi, że po prostu wyżej się nie da. Do wysłuchania podcastu Wygrywaj Zdrowie zaprasza grupa LuxMed. Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie i wraz z Weroniką zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Wygrywaj Zdrowie. A dzisiaj naszym gościem jest Zoja Skubis. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, cześć. Influencerka i himalaistka. No z tą himalaistką bym nie przesadzała, bo mówi się, że teraz już prawdziwych himalaistów nie ma. Ja też raczej, jak jestem o to pytana, to się utożsamiam z podróżniczką, mimo że górołazem bardziej niż himalaistką. Ale fakty są takie, że jesteś najmłodszą Polką w historii, która zdobyła 8-tysięcznik, to było Manaslu. Jesteś też najmłodszą Polką, która stanęła na Mount Everestie. To od razu zapytam na samym początku, ile takich rekordów młodości masz jeszcze przed sobą? Czy jak się następnym razem spotkamy, to będziemy mówili o najmłodszej polskiej zdobywczyni korony ziemi. Czy to jest w twoich planach? To na pewno jest jeszcze w moim zasięgu i z tego co widziałam mam nawet trochę czasu na to, bo chyba najmłodsza osoba miała tam 30 parę lat. Może się mylę, ale wydaje mi się, że była po 30. Ale szczerze przyznam, że ja staram się trochę nie fokusować na tym, bo ja wiem, że jak człowiek tak goni taki rekord, na który nie do końca ma wpływ, czyli dajmy na to bycie najmłodszym, nie że najszybciej, najlepiej, tylko bycie najmłodszym, no to jest dosyć, albo może być dosyć zgubne, żeby też tak się trochę nie zatracić w tym, bo wiem, że wtedy często do jakichś wypadków dochodzi. Ale no jeszcze póki jestem młoda, to raczej tak będę z tego korzystać, ale nie mam na to jakiegoś parcia. Zoju, chcieliśmy na początku zapytać w ogóle, skąd się zrodziła w tobie ta pasja do gór i do tych najwyższych? No bo wiemy, że jesteś córką himalaisty. Twój tata Wojciech zginął tragicznie podczas wyprawy na Kaukaz w 2020 roku. Ale czytając wywiady z tobą, nie odnoszę wrażenia, że ty się wspinasz pod wpływem taty, że to od początku jakby było marzeniem, tylko jakby niezależnie. Byłaś zupełnie kim innym i te góry nagle pojawiły się nagle w twoim życiu. Ale to fajnie, że to widać, bo ja zawsze staram się podkreślać to, że no te góry to jest taki potrafią być bardzo zgubnym sportem i znam mnóstwo przypadków, kiedy to ktoś szedł na jakiś szczyt, żeby uczcić czyjąś pamięć w czyimś imieniu, a kiedy coś idzie nie tak, jak sobie zaplanowaliśmy, a mamy podejście, że robimy to dla kogoś, to dużo ciężej jest zawrócić i też właśnie dochodzi do wypadków, więc ja zawsze podkreślam, że to jest jedna historia, którą gdzieś tam pisał mój tato, a moja jest zupełnie osobna i staram się tego właśnie nie łączyć, ale no pasją no to mnie zaraziły i tato i dziadek. I w takim świetnym wywiadzie twoim w Wysokich Obcasach przeczytałem, że ty chodzisz po górach zupełnie inaczej niż chodził twój tata. Mówisz, że był wspinaczem starej szkoły, stawiał na wejścia zimowe, solo, bez tlenu. W twoim przypadku to jest zupełnie, wygląda inaczej. By tak rzec, 100 razy bardziej profesjonalnie i bezpiecznie. No właśnie profesjonalnie zależy dla kogo, bo dla niektórych te wejścia komercyjne są mniej profesjonalne niż te takiej starej szkoły. Ja uważam, że do góry trzeba mieć duży respekt i staram się ten respekt zachować. Wiem, że no, wypadki się zdarzają i staram się po prostu unikać wszelakich takich aspektów, które mogą potem na ten wypadek jakoś wpłynąć albo po prostu go spowodować. Więc no ja nie chodzę zimą, chodzę komercyjnie z przewodnikami, staram się po prostu podejmować takie decyzje, żeby gdzieś tam jak najbardziej to ryzyko potencjalne, co ja powiedziałam? Potencjalne. No, potencjalne, żeby po prostu tego ryzyka uniknąć
Na razie się to udaje na szczęście. A jak wyglądało Twoje przygotowanie? Czy to było takie szybkie, czy ta droga, żeby się przygotować, wymagała od Ciebie czasu? No i jak w ogóle przebiega takie przygotowanie, żeby podjąć wyzwanie, które podjęłaś? Przygotowania to trwało mnóstwo czasu. Chyba więcej nawet niż na początku zakładałam, bo zawsze miałam takie podejście, że każde pojedyncze wyjście w góry już jest w jakimś stopniu taką cegiełką do tego Everestu. Czyli nawet jak przygotowywałam się na wyprawę na Manaslu, która była we wrześniu zeszłego roku, no to już wiedziałam, że okej, to jest cel sam w sobie, ale nad tym jeszcze będzie jakiś tam inny cel, jakim właśnie jest Everest. Więc no, przygotowania były długie, bardzo złożone. Ja bym powiedziała, że głównie składały się z wyjść w inne góry i takiego przygotowania no, po prostu w takim naturalnym środowisku. Natomiast jak trenowałam mieszkając jeszcze w Krakowie, no to trening górski ma to do siebie, albo trening podwyjścia górskie ma to do siebie, że on jest bardzo złożony i taki, może niekoniecznie skomplikowany, ale po prostu złożony, czyli mamy treningi kondycyjne, bieganie, wyjścia w góry, mamy siłowe na siłowni, schodki oczywiście na siłowni z plecakiem, z dodatkowym obciążeniem. No i poza tym jakieś rolowanie, rozciąganie, żeby ten organizm cały czas trzymać po prostu w ryzach, nie rozwalić sobie jakiejś tam nogi, jakiegoś ścięgna więzadła. Więc powiedziałabym, że to jest taki trening dosłownie wszystko po trochu. A który z tych fragmentów był najtrudniejszy dla Ciebie? Który trening, który rodzaj? Najtrudniejszy? Wydaje mi się, że mimo, że uwielbiam biegać, to momentami bieganie, bo w grudniu biegłam maraton na Antarktydzie, który był dla mnie takim wysiłkiem psychicznym i trochę, tak powiem, mnie dobił, że po powrocie po prostu z tej Antarktydy to najciężej po prostu psychicznie było mi się zabrać za bieganie. Fizycznie wydaje mi się, że te treningi siłowe zawsze są najbardziej wymagające, ale to też nie jest tak, że one są jakieś nie do zrobienia. No a przygotowanie psychiczne, no bo to jest jednak ogromne wyzwanie również dla psychiki człowieka, podjęcie takiego wyzwania. Czy w ogóle były w całym tym procesie zarówno przygotowania, jak i wejścia, czy miałaś takie momenty zwątpienia, kiedy myślałaś sobie, że jednak nie, że może nie dasz rady i jak Ci się udało sobie z nimi poradzić? Z takimi momentami... Takich momentów jest bardzo dużo, no bo jednak człowiek jest tam na górze, jest mu zimno, jest głodny, niewyspany, nie może jeść, spać i generalnie kwestionuje wszystkie swoje decyzje życiowe. Więc nawet z takich bardziej racjonalnych powodów, no ja się dużo zastanawiałam, czy to jest miejsce, w którym aktualnie powinnam być i często miałam taką myśl, że no może niekoniecznie, ale jakoś z takich powodów bardziej fizyczno-kondycyjnych to nie miałam aż tak, że czułam się jakoś bardzo źle albo że czułam, że to jest poza moim zasięgiem. Wydaje mi się, że jeśli by tak było, nie miałabym raczej problemu z tym, żeby ewentualnie zawrócić. Ja też nie jestem taka, że albo szczyt, albo nic. Ale no na szczęście aż takich jakichś wielkich momentów zwątpienia nie było. Chociaż pamiętam, że w ataku szczytowym, kiedy wychodziliśmy z obozu 4 na szczyt, to był taki moment, kiedy wtedy tego dnia dużo osób wyszło, to było pierwsze takie oficjalne okno pogodowe, więc nikt tej szansy, tej okazji nie chciał marnować. I był stromszy odcinek, z którym dużo osób miało problem. Była noc, my byliśmy już chyba paręnaście, jak nie parędziesiąt godzin na nogach bez snu i było przeraźliwie zimno. I było tak zimno, że ja do dzisiaj pamiętam jak to uczucie, jak tam stałam i po prostu było tak zimno, że ciało już przestaje reagować, nawet się nie trzęsie, nawet jakoś nie reaguje po prostu, nie próbuje się ogrzać. Właśnie ciężko określić, bo tam jest wydaje mi się bardziej odczuwalna, niższa niż faktycznie taka realna temperatura, no bo tam też mocno wieje, a ten tlen jest ograniczony, więc organizm też się nie do końca sam rozgrzewa, więc to i palce u rąk i u stóp to pomału gdzieś tam, może niekoniecznie odmarzały, ale no nie było ich czuć, że tak to powiem. To wtedy się zastanawiałam, czy na przykład nie zawrócić i nie próbować atakować szczyt kolejnego dnia ze względu po prostu na bezpieczeństwo,
ale na szczęście gdzieś tam potem już to wszystko poszło do przodu, się udało wejść 18. Pytamy o te momenty zwątpienia, wątpliwości, a moment euforii. Czy możesz przywołać swoje odczucia, jak już stanęłaś na szczycie, zwłaszcza Mount Everestu? Właśnie nawet nie wiem, gdzie większą czułaś euforię. Czy na pierwszym 8000-tysięczniku, że się udało? Czy że Everest, no bo to jednak wiadomo, to jest ta magia, to jest ten najwyższy szczyt Ziemi, choć gdzieś mówią, że podobno się trochę obniżył, czy też wypiętrzyło się. Nie, góry cały czas rosną. K2? Rosną, cały czas rosną, tak. Mhm. No, jeśli chodzi o euforię, ja jestem bardzo taka stonowana i też mam silne poczucie tego, że szczyt to jest no, dosłownie połowa drogi, czyli fajnie, udało się, stoję na szczycie, ale to wszystko, co wchodziłam przez ostatnie tam 3 czy 4 doby, to ja teraz muszę zejść. Często, może niekoniecznie naraz, ale no, zejście ze szczytu nie trwa 4 dni, tak jak wejście, tylko na przykład dzień albo 2 dni. Więc to jest jeszcze długa droga na dół. Na Manaslu w ogóle tej euforii nie było. Ja już opowiadałam tę historię wiele razy, ale wydaje mi się, że jest dosyć zabawna. Trochę się pospieszyliśmy z atakiem szczytowym z wyjścia z 4 i po prostu weszłam bardzo wcześnie, kiedy jeszcze było ciemno. I ja pamiętam, że czułam ogromny taki, no jakaś radość była, ale był też taki żal, że ja stoję na szczycie i nie widzę nic, a tyle przygotowań, masa treningów, czasu poszła właśnie w to wejście, a nie ma nie ma w ogóle tego poczucia, że się stoi na szczycie, więc tym razem bardzo pilnowałam tego, żeby wejść, może nawet delikatnie za późno niż właśnie w tą drugą stronę, że delikatnie za wcześnie. No i faktycznie się udało, no bo i była piękna pogoda i piękny widok i w ogóle do człowieka tak dociera, że no, tu patrzy dookoła, rozgląda się i widzi, że po prostu wyżej się nie da. Więc oczywiście się cieszyłam, ale też miałam w głowie to, że jeszcze trzeba zejść na sam dół. Ale wspominasz o zimnie, które było dla Ciebie takie przejmujące, to gdybyś miała powiedzieć, co właśnie fizycznie czy zdrowotnie było takim największym wyzwaniem w trakcie podejścia? Czy to będzie właśnie odczuwanie temperatury, czy jakieś inne dolegliwości, które się pojawiały? Choroba wysokościowa, żeby jej uniknąć, tak? Właśnie myślę albo o tej chorobie wysokościowej, albo o samym przebywaniu w basecampie. To zacznijmy od tego pierwszego. Choroba wysokościowa. Ja uważam, że nie ciężko, nie trudno jest jej uniknąć, czyli dużo osób oczywiście choruje, ma problemy z na przykład oddychaniem, ma problemy z głową. Natomiast jeśli idzie się wystarczająco powoli i to ciało się aklimatyzuje stopniowo do wysokości, plus pije się odpowiednią ilość wody, co jest kluczowe w górach wysokich. Ja na przykład na moją masę ciała musiałam pić około 4 do nawet czasami 5 litrów wody. Podobno 3 są wystarczające, ale wolę wypić za dużo niż za mało. No to pilnując tych 2 podstawowych rzeczy, czyli odpowiedniego tempa i odpowiedniej ilości wody, wydaje mi się, że tej choroby wysokościowej nie ma, można jej uniknąć. Ale to jest też kwestia predyspozycji. Niektórym jest ciężej jej uniknąć, niektórym jest prościej. A propos tej drugiej kwestii, czyli właśnie przebywania w basecampie, cała wyprawa na Everest trwa prawie 2 miesiące, więc w tym basecampie siedzi się ponad miesiąc z ludźmi, którzy często chorują, którzy nie czują się dobrze, z jedzeniem, które często nie jest najświeższe. No właśnie, powiedz, co się je tam? Przynosi się, to są jakieś puszki, czy to są jakiś taki catering, no taki, który trzeba potem jakoś odmrażać, nie wiem, w mikrofali, czy coś? Nie, to jest tak, że są jakieś takie produkty, może no i typowo przeznaczone w góry, czyli dajemy na to liofilizaty, je się w wyższych obozach. W basecampie to są albo jakieś konserwy, albo właśnie świeższe jedzenie, które dolatuje zawsze helikopterami. Więc z jedzeniem teraz już w tych czasach nie ma problemu, to można naprawdę zjeść gdzieś tam na wysokości 5000 metrów normalny posiłek, ale tak czy siak, no przy tym, że jest tam zamieszany w transport jedzenia dużo ludzi, nie zawsze jest to wszystko tak sterylnie przechowywane, przekazywane, no to też zdarza się, że ludzie chorują, a później jeśli siedzimy w basecampie, dajmy na to w 20 czy 30 osób na nasz obóz, a wiadomo, basecamp składa się tak naprawdę z 10 takich obozów,
no to te choroby przychodzą i te wirusy, jakaś grypa, więc ja też bardzo starałam się na to zwracać uwagę. Na szczęście udało się tego uniknąć, ale ja to jestem osobą, która ma obsesję na punkcie dbania i o zdrowie w górach i właśnie o tą kondycję, o to, żeby się nie pochorować, więc cieszę się. I jak opowiadasz o tych ludziach, z którymi tam byłaś w tym obozie, 20-30 osób, czy te osoby zdawały sobie sprawę z tego, jak jesteś młoda i czy to komentowały w jakiś sposób, czy nie widać, bo nie wiem, tam w górach na 5000 metrów wszyscy są w czapkach, kapturach, szalikach i nie wiadomo chuj z fu. Trochę nie wiadomo. Ja miałam takie momenty, że przez to, że miałam bardzo charakterystyczny kombinezon z uszkami, robiony właśnie stricte pode mnie, no to gdy mijałam innych Polaków, to oni gdzieś tam mnie poznawali. Też miałam tutaj właśnie flagę polską na ramieniu i tam mi machnęli, mówili cześć Zoja, no ale ja bym w życiu ich nie poznała, prawda? Więc w tych wyższych partiach góry ciężko kogoś poznać, ale w basecampie no to chodzi się normalnie tak naprawdę, jeśli jest dobra pogoda, nawet w krótkim rękawku, w krótkich spodenkach. Także tam normalnie jest ta komunikacja bez jakichś kombinezonów czy innych rzeczy. A czy jest jakaś współpraca czy wsparcie ze strony innych wspinających się, czy tam raczej każdy jest Czy rywalizacja? sam ze sobą, czy właśnie rywalizacja? Wydaje mi się, że to dużo zależy od człowieka. Każdy ma swoje podejście. Im wyżej, tym ciężej jest też komuś pomóc, prawda? Nie bez powodu zdarza się tak, że ludzie giną, bo zostali zostawieni przez kogoś, ale nie dlatego, że ktoś stwierdził, że nie chce im się pomagać, tylko no, tam nie ma możliwości fizycznie często kogoś sprowadzić na dół. W tych niższych wydaje mi się, że można liczyć na drugiego człowieka. Tak też się odnoszę głównie do Polaków, którzy byli w tym roku, których miałam okazję poznać. No to byli naprawdę fajni, otwarci ludzie. Jak ja miałam coś dobrego z Polski przywiezionego w basecampie, to było tak, że podchodziłam gdzieś tam do ich kampu, żeby im zanieść. Oni też, jeśli potrzebowałam z czymś pomocy, jakieś leki, jakaś rada, cokolwiek, to mi pomagali, więc patrząc na naszych Polaków, rodaków, wydaje mi się, że na tę pomoc można liczyć. Piękne, że właśnie między rodakami. Ja jeszcze o ten młody wiek chciałem zapytać o to, czy po pierwsze ty sama go postrzegasz jako atut, czy bywało, że postrzegałaś swój młody wiek jako przeszkoda w osiągnięciu i w górach, ale też i w twojej działalności poza górami? No to jest ciekawe pytanie, bo wydaje mi się, że przeszłam i przez jeden etap i przez drugi, czyli ja uważam, że tą magiczną granicą to było wejście w dorosłość, czyli te 18 urodziny. Przed 18 bardzo ciężko było cokolwiek załatwić, czy jakiś wyjazd, czy wyprawy w góry. No to zawsze jest mniejsze zaufanie do 17-latki niż do tej nawet takiej prawnej już 18-latki, więc wcześniej trochę mi to przeszkadzało. Natomiast ten 18 rok, 19 rok uważam, że no dla mnie, nie chcę tak mówić, żeby przełomowe, ale no bardzo dużo mi to dało. Ja też starałam się raczej wykorzystać to, że jestem młoda, póki jestem młoda. Już tak mówię, miałam miesiąc temu 20 urodziny, więc ta dwójka już wskoczyła, już nie jestem naście. Ale no, ja uważam, że to ma swoje plusy, minusy. Niektórzy patrzą z podziwem na kogoś, kto jest młody i robi jakieś tam fajne rzeczy, a niektórzy patrzą na młodych ludzi i mają ich za nierozsądnych, nieodpowiedzialnych, więc to różnie się zdarzało. To tylko dopytam, a to zdarzało się, że ktoś chciał cię zniechęcić do twoich ambitnych planów, mówiąc nie, jesteś za młoda, albo nie, no jesteś dziewczyną, gdzie w daleki świat, sama i tak dalej. Czy były takie osoby, czy były takie osoby, które chciały zasiać wątpliwości właśnie ze względu na wiek i płeć? A to na pewno było. Na pewno. Nawet w sumie pomijając jakieś osoby z internetu, no bo to wiadomo, że w komentarzach zawsze ludzie mają najwięcej do powiedzenia i tym raczej staram się nie sugerować, bo wiem, że mam swój rozum, ale wydaje mi się, że tak nawet rodzina trochę patrzyła, oczywiście wspierała, ale patrzyła z obawą na to wszystko. Wydaje mi się, że gdybym ja miała córkę, była starsza, miała córkę w swoim wieku, córka by mi przyszła, powiedziała, że ona w wieku 19 lat jedzie na Everest, no to też siedziałabym przez 2 miesiące i się po prostu o nią bała. Także tak a propos rodziny,
myślę, że dla nich to był ciężki orzech do zgryzienia i ta wyprawa i właśnie ten młody wiek, ale mimo wszystko wspierali, więc to podziwiam, że było w nich chyba dużo obaw, a mimo wszystko udało się jakoś tak wspierać. No zwłaszcza jak się popatrzy na historię twojego taty i tą jego tragiczną śmierć. Czy ty pamiętasz w ogóle z młodości, jak twoja rodzina, jak ty reagowałaś, kiedy tata wyjeżdżał w wysokie góry? To było takie oczekiwanie na kontakt, tak? Każdy. Znaczy ja miałam takie podejście, że raczej może nie byłam specjalistką w tej dziedzinie tam wtedy jeszcze będąc młodsza, ale miałam duże zaufanie i wiedziałam, że no, góry są niebezpieczne, ale to, czy ja siedzę gdzieś tam zmartwiona w domu, czy nie, no, losu gdzieś tam nie zmieni, prawda? Wydaje mi się, że to głównie rodzice taty byli tacy zmartwieni, ale no, mnie to trochę też, wydaje mi się, uodporniło i też wiem, jak kontaktować się na przykład z rodziną, kiedy ja jestem w górach, bo widziałam to już dawno temu gdzieś tam po reakcjach mamy czy brata, prawda? A ja jeszcze bym chciała wrócić do tematu tych przygotowań, no bo jednak to jest ogromne wyzwanie dla organizmu, taka wyprawa. I czy musiałaś przejść jakieś specjalne badania, żeby sprawdzić, czy jesteś w stanie w ogóle podjąć takie wyzwanie? Czy musiałaś dodatkowo podjąć jeszcze oprócz treningów jakieś kroki, żeby mieć pewność, że możesz bezpiecznie wyruszyć? Oczywiście, że tak. Tych badań było bardzo dużo. Ja się przebadałam na chyba każdy możliwy sposób. Przed samą wyprawą, wiadomo, robi się jakieś EKG, jakieś tam echo serca. Młodzi ludzie raczej z sercem nie mają problemów, to jest takie kontrolne, żeby po prostu tylko się upewnić, że wszystko jest ok. Natomiast w całym procesie treningów trzeba bardzo pilnować na przykład poziomu żelaza, ferytyny, z czym ja miałam największy problem, no bo mimo, że suplementowałam właśnie w szczególności ferytynę, no to ona mi nie chciała skoczyć w ogóle do góry, bo się na bieżąco, że tak to powiem, zużywała. I też z tym miałam problem właśnie w trakcie wyprawy i po powrocie. Ten poziom byłoby lepiej, gdyby był wyższy. Więc badania krwi, no to robiłam, wydaje mi się, że średnio co 2 tygodnie. Bardzo często. Też po powrocie to widać. To jest też ciekawe, jak mam taki plik cały w domu z tymi wydrukami tych badań. I doskonale widać, gdzie był cięższy okres treningowy, gdzie była wyprawa, gdzie było po wyprawie, no bo to po prostu na przykład człowiek wraca z wyprawy, idzie na badanie krwi i to wszystko jest takie, może niekoniecznie posypane, ale no widać, że ten organizm jest obciążony. No właśnie, o to jeszcze chciałam zapytać, że ta chwila po powrocie, czy widziałaś, że ta wyprawa w jakiś sposób odbiła się, że tak powiem, na twoim zdrowiu, tak? Że czułaś, że coś się zmieniło i potrzebny był czas na regenerację odpowiednią. Bardzo dużo się zmieniło. To, co też ja zaobserwowałam, no to już nie pierwszy raz, ale po innych górskich wyprawach miałam bardzo podobnie, że ja wracałam do Polski i mimo, że te warunki nagle się polepszają, mimo, że pogoda jest lepsza, jedzenie jest lepsze, higiena jest lepsza, to człowiek choruje od razu na wszystko, co się da. Ja miałam jakieś czy zwykłe przeziębienia, czy jakieś grypy, czy jakiś jęczmień na oku. No to są, wydaje mi się, takie objawy, które pokazują, że ten organizm mimo wszystko musi odreagować wszystko, co się działo, jest przemęczony. Jak wstawałam z łóżka, to wiadomo, jak się czasami robi czarno przed oczami, no to ja miałam taki moment, że faktycznie z krzesła wstawałam za szybko, to od razu miałam mroczki widziałam. Natomiast no to jest kwestia, w moim przypadku przynajmniej, jakoś tam tygodnia odpoczynku, regeneracji, dobrego jedzenia, suplementowania tego, co jest wybrakowane i to się raczej polepsza. I tak wydaje mi się, że nie było ze mną aż tak źle, bo dzień po powrocie poszłam biegać, więc myślę, że mogło być też dużo gorzej. Czy to pozostawiło taki skutek, Himalaje, że po prostu biegasz na co dzień, że cały czas dbasz o formę fizyczną, żeby być gotową na kolejną ekspedycję? Ja zauważyłam, że już jestem tak wkręcona w ten format życia. Dobrze zjeść, pójść na trening i się wyspać minimum 8 godzin, że specjalnie trochę chciałam się z tego trybu wyrzucić i te wakacje, czy czerwiec, czy lipiec spędzić na trochę większym luzie.
bo pamiętam, że po powrocie mój znajomy zaprosił mnie gdzieś tam na imprezę urodzinową i ja z automatu pierwsze, co chciałam już odpisać, to, że nie, że ja nie mogę, bo ja mam jakiś tam trening. Mówię, gdzie ja mam trening, jak ja wróciłam z wyprawy i właśnie teraz mogę trochę odreagować. Więc był taki czas, że teraz chciałam sobie poluzować, ale mimo wszystko też właśnie jako osoba raczej nie pijąca szłam na urodziny, a rano wstawałam biegać tak czy siak. Więc no ten tryb został. Właśnie czuję, że trochę ciężko mi się z niego wyrzucić, ale wydaje mi się, że lepiej w tą stronę niż w tą drugą. Powiedz, jak twoje osiągnięcia zostały przyjęte przez twoich rówieśników, tak zwanych normalsów, tak, którzy zapraszają cię na imprezy? Czy traktują to jako inspirację, czy traktują cię jako po prostu dziewczynę z innej bajki, z innego świata? Bo to jest tak kosmiczne osiągnięcie. Ja mam bardzo dużo właśnie znajomych z nawet niekoniecznie środowiska górskiego, ale albo środowiska górskiego, albo po prostu sportowego, podróżniczego. Więc nawet jeśli ktoś nie wchodził na Everest, no to ma inne swoje osiągnięcia na podobnym poziomie, ale może w swojej dziedzinie. Więc raczej w tym moim bliskim gronie to nie wzbudza jakichś ochów i achów, bo wiem, że każdy ma swój konik i każdy gdzieś tam bacznie działa. Tak samo jak, nie wiem, ktoś może właśnie z moich znajomych, powiedzmy tak sobie dodam, podziwiać mnie, tak samo ja patrzę na drugą osobę i podziwiam drugą osobę, bo wiem, że każdy gdzieś tam działa w tych swoich dziedzinach. Więc chyba nie, ale może też staram się jakoś nie odlecieć i nie zauważam tego. A wspominałaś na początku, że część osób wspina się dla kogoś, tak, żeby kogoś upamiętnić. Czy twoja decyzja była tylko twoja, czy coś ją wywołało? Myślę, że była tylko moja. Raczej tak nawet sama to analizowałam i ciężko by mi było nawet wymyśleć potencjalnie, co mogłoby sprawić, żebym poczuła jakąś taką chęć pójścia na ten Everest. Ja o górach i wysokich i nawet naszych, nie wiem, polskich Bieszczadach czy Tatrach, no to czytałam od dziecka. Bardzo się tym interesowałam, spędzałam tam bardzo dużo czasu i też nigdy nie miałam czegoś takiego, że wiadomo, zawsze marzyłam, żeby wejść na ten wielki, taki słynny Everest, ale nie miałam czegoś takiego, że jakoś sobie to narzuciłam i myślę, że tym bardziej nie było to narzucone przez kogoś. Wszystko tak czuję, że wyszło bardzo naturalnie, że była wyprawa po wyprawie, gdzieś tam powoli się zwiększała ta wysokość każdej góry. Myślę, że na pewno nic nie podyktowało, nie narzuciło takiej presji, że ja to muszę zrobić, aż w szczególności jako tam najmłodsza, bo wiem, że to już zawsze to powtarzam, już to dzisiaj mówiłam, ale powiem jeszcze raz, taka presja potrafi być bardzo zgubna i wydaje mi się, że nie ma się tym co kierować i co się spieszyć. A gdzie widzisz jakieś kolejne wyzwania dla siebie, skoro już na początku swojej drogi, no tak naprawdę weszłaś na dach świata? To jest ciekawe pytanie. Teraz chciałabym na pewno wrócić w przyszłym roku w góry, w Andy. Czy to się uda, jeszcze nie wiem, bo myślę o paru projektach. Na pewno chciałabym w przyszłym roku zrobić jakieś Andy, może Peru. W 2027 myślałam, żeby wrócić w Himalaje albo Karakorum. To jeszcze się zastanawiam, muszę się zastanowić, do której góry najbardziej mnie ciągnie. Ale chyba też chcę postawić trochę teraz na cele takie stricte podróżnicze. Może pojechać na wakacje w końcu, bo nie wiem, kiedy byłam. To jest niesamowite, że jak ma odpoczywać podróżniczka, która zjeżdża cały świat, po prostu pojechać gdzieś, ale nie wiem, wtedy nie wykonywać takich influencerskich działań, bo jeszcze chciałem zapytać o to, miałaś taki projekt i nie wiem, czy on się nie zakończył chyba, bo się pojawiły Himalaje, że chciałaś na rolkach objechać cały A ja to świat. zrobiłam, ale to było już prawie 2 lata temu. Czyli nawet już jest cały świat masz objechany, to nie wiem, co zostaje. Mówisz o tym w taki sposób, jakby to było oczywiste, tak jakby każdy z nas powinien to... Nie, no ja mam jakieś takie swoje cele, ale jakoś traktuję je bardzo przyziemnie i to mi też pomaga się nie zamykać po powrocie. No tak, czyli chodzi mi głównie o to, że nie wracam i nie osiadam na laurach, nie mam czegoś takiego, że już to zrobiłem, to już świat jest mój, tylko raczej wracam, chcę trochę przeżyć, co przeżyłam, oswoić się z tym, ale jak poczuję, że jest coś, co też mnie kusi, co też fajnie byłoby zrobić, no to zabieram się wtedy za jakąś logistykę tego wszystkiego.
ale tak o tym opowiadam, bo właśnie dbam o to, żeby nie odlecieć, żeby nie mieć takiego poczucia, że ja już wszędzie byłam, wszystko zwiedziłam i wszystko widziałam, no bo to jest takie, wydaje mi się, że nie wnosi nic dobrego. No ale to są takie ryzykowne działania, prawda? Ryzykowny sposób spędzania czasu, więc jak wygląda Twoja relacja z ryzykiem? Bo z jednej strony wydaje się, że wszystko masz bardzo wykalkulowane, tak? I sama wspominałaś o tym, że gdybyś czuła, że coś jest nie tak, to zrezygnowałabyś na przykład z podejścia, tak? No, ale jednak mimo wszystko tego typu wyzwania są obarczone ryzykiem, więc jak to czujesz? Ja zawsze miałam takie podejście, tak trzymając się właśnie tej górskiej tematyki, że to nie góry zabijają ludzi, tylko raczej ludzie się zabijają w górach. Czyli wiadomo, zawsze jest jakiś taki drobny procent ryzyka, na który nie mamy wpływu. Natomiast nawet analizując wypadki na Everestie, no to pierwszy przykład, komuś zamarza maska tlenowa i nie może oddychać, dlatego ma się zapasową drugą maskę tlenową w plecaku. Komuś się kończy tlen, ma się zapasowy tlen. Jest lawina, jedzie się z dobrymi przewodnikami, z agencją, która jest w stanie przewidzieć, gdzie może się coś oberwać, gdzie może się coś osunąć, a gdzie niekoniecznie. Załamanie pogody, korzysta się z dobrych prognoz pogody, które raczej nie zawodzą, no bo teraz już żyjemy w takich czasach, że to pogoda nie powinna nas aż tak zaskakiwać w tych górach, jak jeszcze, nie wiem, w latach tam 80., dajmy na to. Więc ja uważam, że no można zrobić naprawdę, naprawdę dużo, żeby to ryzyko minimalizować i żeby tych wypadków unikać. No i tak staram się tym kierować i trochę to racjonalizować, czyli idę w góry i jestem świadoma, że mogą się zdarzyć różne rzeczy, ale równocześnie pamiętam, że dużo jest zależne ode mnie i to też wtedy aż tak no, nie stresuję, jakby mogło się wydawać. A wspominałaś jeszcze o tym, że znasz sposób komunikowania się już z dzieciństwa, no bo ze względu na to, że twój tata się wspinał, to powiedz troszkę, jak to wygląda, tak? Że właśnie jak się idzie w te góry, no to jak wyglądała twoja komunikacja z bliskimi przez ten okres? Jest taki telefon satelitarny, to jest takie bardzo małe urządzenie, które łączy się z telefonem, czasami jest po prostu osobno. Moje się łączyło z telefonem, więc wygląda to tak, że jest specjalna aplikacja, gdzie pisze się wiadomości, wysyła się je poprzez ten sygnał z tego telefonu, no i one gdzieś tam trafiają, odbierają potem wiadomości zwrotne. Teraz one mogą być już stosunkowo długie, jak na te warunki, więc ja zawsze starałam się tam wysłać jakieś parę zdań. Czasami nawet jak było czyste niebo, to przechodzą głosówki do 30 sekund, to też uważam, że jest super. One nie są super wyraźne, słychać jakieś tam szumy w nich, więc nie jest to poziom taki, jak mamy tutaj, ale wydaje mi się, że to też zawsze miło usłyszeć czyjś głos, jak wiem, że ja jestem tu w górach, a ktoś tam daleko, daleko, na przykład w Polsce. To na koniec życzymy Ci chyba tylu powrotów, ilu wypraw i kolejnych... Chyba, na pewno. Tak, na pewno, tak. Tylu powrotów, ilu wypraw na wszystkie ekspedycje i te na ośmiotysięczniki i te wandy, gdzie się nie ruszysz. Trzymamy za wszystkie. Albo na wrotkach dookoła świata. No co tam? Ale nie, rolki już były, no to teraz coś innego. Chyba łatwiej na wrolkach. Na wrotki mają tak kółka, rolki mają tak pionowo, więc na wrotki są mniej Ile skrętne. ludzi, tyle opinii. W każdym razie jesteś tak kreatywną osobą, że na pewno wymyślić w wieku 20 lat tyle osiągnąć, to na pewno znajdziesz jakieś pomysły i impulsy. Bardzo, bardzo Ci dziękujemy. Dziękujemy. Również dziękuję za rozmowę i tutaj dziękuję widzom za słuchanie albo oglądanie.